Jeśli kochasz jazdę, jesteś we właściwym miejscu. Czołem motocykliści, podróżnicy i obserwatorzy tego kanału. Tu Zulak MotoTV. Dzisiaj dotarłem do Portugalii, gdzie o godzinie 19, czyli za niespełna pół godziny, odbędzie się oficjalna premiera nowego motocykla, czyli Triumpha Tigera Sport 800. A jutro zabiorę Was na jazdę testową tym motocyklem. Miejsce ogólnie bajka, jak sobie spojrzycie tutaj na tą scenerię, to jest magia. Tyle, że magii nie ma jedynie w pogodzie, bo dzisiaj lało cały dzień i naprawdę współczuję tym reporterom, którzy testowali dzisiaj motocykle, bo widziałem, jak na balkonach jeszcze niedawno wywieszali swoje rzeczy, żeby je tylko wysuszyć. Podczas prezentacji konstruktorzy Triumpha zaprezentowali nam nowego Tigera Sport 800, pokazując jego mocne strony. Podkreślali też różnice względem Tigera 660 oraz wspomnieli, że jest to swego rodzaju konkurencja dla Yamaha Tracer. Do tego mówili o jego osiągach, znakomitym prowadzeniu, podsycając tylko naszą ciekawość do tego sprzętu. Wiedziałem, że to nie jest do końca motocykl dla mnie, bo ja od zawsze celowałem w format ADV, ale byłem ciekaw, jak będzie się jeździć na tego typu sprzęcie, który w końcu ma zacięcie turystyczne. Dziś podzielili nas na grupy, co podobno jest rzadkością, bo zamiast międzynarodowego składu wszyscy Polacy zostali przypisani do jednej ekipy. Dołączył do nas tylko jeden obcokrajowiec, ale to jak swój, Czech o imieniu Jan. Przede mną pierwszy dzień testowy Tigera Sport 800. Masz szczęśliwą 13. Oby! Za mną cały dzień jeżdżenia tym motocyklem, czyli nowym Triumph Tiger Sport 800. Pierwsze moje wrażenia, kiedy go zobaczyłem, stwierdziłem, że to jest całkiem nowy sprzęt, który może namieszać w gamie szosowo-turystycznych motocykli. I tak prawdopodobnie będzie. W swojej klasie sport touringów Tiger Sport 800 ma już sporą konkurencję. Zaczynając od wspomnianego Tracera, przez Versysy, BMW F900XR, Multistradę, aż po azjatyckie modele zalewające w ostatnim czasie nasz rynek. Lista jest długa, więc na początek rzućmy okiem na suche liczby, a potem przejdę do moich odczuć z jazdy po całym dniu użytkowania Tigera Sport 800. Długość nowego Tigera to 2073 mm, czyli względem mniejszego Tygrysa nic się nie zmieniło. Konstruktorzy Triumpha natomiast powiedzieli, że kierownica jest szersza względem 660, ale coś mi tutaj przestało się zgadzać. Tworząc dla Was ten materiał, według danych technicznych okazało się, że 660 jest o 6 mm szersza. To oczywiście są drobne, niewielkie wartości, ale zaprzeczają temu, co dotąd nam mówiono. To zdjęcie przedstawia analizę geometrii motocykla Triumph Tiger Sport 800, którą dla Was przygotowałem. 23,8 stopnia to kąt, pod jakim widelec jest ustawiony względem pionu. Im mniejsza wartość, tym motocykl jest bardziej zwrotny i chętniej skręca. Im większa, tym stabilniejszy przy wyższych prędkościach. 23,8 stopnia to dosyć agresywny kąt, nadający sportowy charakter prowadzenia. Co ciekawe, dokładnie taki sam kąt zastosowano w nowym modelu Daytona 660, a w Speed Trip 1200RR jest on większy tylko o 0,1 stopnia, co pokazuje, jak bardzo Triumph stawia na sportowe właściwości jezdne. 99 mm oznacza odległość między punktem styku przedniego koła z podłożem, a linią przechodzącą przez oś główki ramy. Większa wartość, np. 120 mm, zapewnia stabilniejsze prowadzenie i spowalnia reakcję na skręt, a mniejsza, poniżej 100 mm, daje szybszą i bardziej sportową reakcję. Także jak widzicie, 99 mm to dobry balans między stabilnością a zwrotnością. No i na koniec rozstaw osi. 1422 mm to całkowita odległość między osią przedniego i tylnego koła. Dłuższy rozstaw poprawia stabilność przy wysokich prędkościach, ale utrudnia składanie w zakręt. Natomiast krótszy zwiększa zwrotność w ciasnych zakrętach. 1422 mm to wartość umiarkowana, dzięki której Tiger jest stabilny, ale jednocześnie chętniej skręca, co potwierdziłem również na testach. Postanowiłem sprawdzić, jak wypada na tle konkurencji
więc pod lupę wziąłem jeszcze Tracera 9. To, co rzuca się od razu w oczy, to różnice w geometrii. Tracer ma bardziej pochylony kąt główki ramy, czyli 24,5 stopnia, większe wyprzedzenie 108 mm i dłuższy rozstaw osi 1500 mm, co sprawia, że jest on bardziej stabilniejszy przy wysokich prędkościach, ale mniej chętnie składa się w zakręty. W porównaniu do niego Tiger Sport 800 jest bardziej zwinny, szybciej reaguje na ruchy kierownicą i daje więcej sportowej frajdy na krętych drogach. To są suche fakty, ale o tym, jak ten motocykl jeździ, też chciałbym Wam opowiedzieć, bo dzisiaj przejechałem tym motocyklem 219 km. Wspólnie tutaj z grupą jeździliśmy po portugalskich asfaltach i naprawdę bawiłem się świetnie. Pierwsze wrażenie na razie są takie, że pozycja za kierownicą nie jest taka zła przy moim prawie 2-metrowym wzroście, bo przypominam, mam 1,97 m wzrostu. Kolana mieszczą się tutaj całkiem dobrze. Pozycja lekko pochylona, ale wciąż wyprostowana. Szybę dałem maksymalnie do przodu. Będę patrzył, jak to chroni przed wiatrem, a dzisiejszy wiatr jest bardzo mocny. Co w ogóle jest nowego w tym motocyklu, bo jeżeli śledzicie motocyklowe newsy, to pewnie widzieliście, że ta 800 przypomina 660 Tigera. I rzeczywiście tak jest, ale tylko przypomina z wyglądu, bo wiele rzeczy tutaj jest poprawionych. Przede wszystkim 800. 800 pojemności, czyli mamy tutaj nowy silnik, który generuje moc 115 koni i 84 Nm. Zacznijmy od silnika. To wciąż jednostka bazująca na Tigerze 660, ale czuć, że Triumph naprawdę nad nią popracował. Pierwsze wrażenia? Płynność, reakcja na gaz i moc. To trzy rzeczy, które od razu rzuciły mi się w oczy, a raczej w manetkę. Zwiększona pojemność i 3 niezależne przepustnice sprawiły, że motocykl odpowiada na gaz natychmiast, ale robi to w sposób bardzo kontrolowany. Przy niskich obrotach jest płynny, nie szarpie i nie wymaga ciągłego wachlowania biegami, co dla mnie jako motocyklisty preferującego ADV jest dużym plusem, ale wystarczy dodać trochę gazu w środkowym zakresie i czuć, że ten silnik ma pazur. Przyspiesza dynamicznie, a wkręcając się na obroty sprawia wrażenie zwartego i gotowego do działania. W trasie to daje duży komfort. Silnik nie męczy, a jednocześnie ma moc w zapasie, kiedy potrzeba. Triumph dorzucił Quick Shifter w standardzie, więc można zmieniać biegi w górę i w dół bez użycia sprzęgła. I to działa naprawdę płynnie, tak samo jak w Tigerze 900. Brytyjczycy zastosowali niemal identyczną ramę jak w 660, ale zmienili kilka kluczowych detali. Doszły szersze boczne owiewki, które nadają mu bardziej muskularny wygląd. Miała być szersza kierownica, ale tutaj do końca sam nie wiem, czy ona jest szersza, bo na stronie producenta dane są zupełnie inne. Przebudowano również zbiornik paliwa, który ma teraz 18,6 litra. Mamy dołożone dodatkowe deflektory boczne, coś czego nie ma ponoć w 660. Wpływa to na to, że dodatkowo ten wiatr zostaje z przodu rozproszony, ale na moje barki trafia, więc kwestia jest tego, jak to będzie przy deszczu. Też czuję wiatr na barkach, więc te deflektory, które to są, możliwe, że będzie tak jak to właśnie w 900, gdzie mimo, że to były za wąskie, może trzeba było je coś wyżej podnieść. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to z przodu mamy widelec Showa Upside Down o skoku 150 mm, a z tyłu amortyzator Showa również o skoku 150 mm z regulacją napięcia wstępnego. Z tyłu znajduje się takie pokrętło, które odpowiada za stopień twardości. Jeżeli chodzi o skok zawieszenia, to 150 mm jest stosunkowo wysoką wartością względem swojej konkurencji, czyli motocykli sportowo-turystycznych. Wyższy skok zawieszenia to lepsze tłumienie na nierównościach. Ten motocykl ma 3 tryby jazdy: Road, Sport i Rain. Rain, czyli deszczowy, nie testowałem, bo dzisiejsza aura w ogóle nie sugerowała do tego, żeby tego używać. Używałem natomiast tryb Road i Sport. Mamy tutaj 3 tryby jazdy, ale sportowy najlepiej się zbiera. 115 koni, 84 Nm. Szybę mamy regulowaną. Oczywiście możemy to zrobić jedną ręką i to nie stanowi problemu nawet podczas jazdy,
Czy szyba dobrze chroni przed wiatrem? Podejrzewam, że chroni bardzo dobrze, ale nie mnie. Nie wiem, czy to słychać, bo tak tu wieje. Ogólnie szyba, no nie do końca mnie chroni przed wiatrem, ale zresztą nie mam co się dziwić, jestem wysoki. Tak jak wspominałem, bycie wysokim ma swoje plusy, ale też ma minusy. Trzeba często dostosowywać motocykl pod siebie, jak to było w poprzednich modelach, że albo dodatkowe rizery, albo jeszcze dodatkowe deflektory. Więc myślę, że jeżeli ja miałbym takim motocyklem jeździć w przyszłości, o ile w ogóle to nastąpi, ale nie wydaje mi się, to musiałbym go sobie mocno przerobić pod swoje gabaryty. Szyba nie chroni mnie tak mocno przed wiatrem, nie chroniła mnie już tak mocno przed wiatrem, dlatego w którymś momencie opuściłem ją na dół i jeździłem w takim ustawieniu, w takim trybie, bo to było wygodniejsze. Jechało się przyjemnie, bo mamy tutaj założone koła Michelin, rozmiar 17 cali. Motocykl od pierwszych kilometrów dawał mi poczucie pełnej kontroli, ale to w zakrętach naprawdę pokazał, na co go stać. Kładał się intuicyjnie, precyzyjnie i bez wysiłku. Był stabilny, ale jednocześnie chętnie reagował na każdy ruch. Jakby przewidywał moje zamiary. W przeciwieństwie do Brembo Stylema z Tigera 900, tutaj hamulce nie są aż tak ostre. Dźwignia przedniego hamulca jest nieco miękka, co może na początku dawać wrażenie mniej agresywnego działania, ale w praktyce system działa skutecznie i przewidywalnie. Nie ma nagłego wgryzania się w tarczę, ale siła hamowania jest dobrze dozowana i wystarczająca nawet przy dynamicznej jeździe. Z przodu mamy pompę radialną oraz podwójne pływające tarcze 310 mm, współpracujące z czterotłoczkowymi radialnymi zaciskami. System wspomaga zaawansowany ABS, który dostosowuje siłę hamowania do kąta pochylenia motocykla. Dzięki temu, nawet jeśli zahamujesz mocno w zakręcie, system rozłoży siłę hamowania tak, by motocykl pozostał stabilny i nie stracił przyczepności. Technologia ta działa na podstawie IMU, modułu, który w czasie rzeczywistym analizuje ruch i pochylenie motocykla, optymalizując działanie ABS-u. Z tyłu natomiast zastosowano pojedynczą tarczę 255 mm z dwutłoczkowym, pływającym zaciskiem, również systemem zaawansowanego ABS-u. W standardzie dostajemy również kontrolę trakcji, co w turystyku jest naprawdę przydatnym dodatkiem, szczególnie podczas jazdy w deszczu lub na luźniejszej nawierzchni. Dodatkowo tempomat, który w tej klasie motocykli staje się już oczywistością. Dzięki niemu wasze prawe dłonie mogą odpocząć od takiego ciągłego napinania nadgarstków, trzymając je na manetce podczas, przemierzania długich dystansów autostradami. Jest też oczywiście system Bluetooth, który możecie się połączyć z aplikacją My Triumph. I tak jak ja mam właśnie długie nogi, długie kończyny, takie plusy bądź też minusy, to najważniejsza sprawa. Kolano mieści się w obrysie tutaj zagięciu baku, co jest dużym plusem. Natomiast jeżeli zobaczycie na zgięciach tutaj nogi, to dlatego ja cały czas się odsuwałem do tyłu, żeby to kolano nie było tak mocno zgięte, bo podczas dłuższej trasy to odczuwa się lekki tutaj już taki ból. Chciałoby się tą nogę wyprostować, a nie ma za bardzo możliwości gdzie. Więc jeżeli chodzi o ten komfort, no to tutaj trzeba byłoby prawdopodobnie zastosować wyższą kanapę, a tej wyższej kanapy już nie ma. Czy faktycznie jest większy od Tigera 660? Wielu z nas na testach miało podobne wrażenia. Wydawał się większy. Na postoju przy pierwszym kontakcie od razu pomyślałem, że to nawet całkiem duży motocykl jak na mój wzrost. Ale kiedy tylko usiadłem i przejechałem się kilkanaście kilometrów i później zobaczyłem zdjęcia, jakie nam wykonano, to zorientowałem się, że to tylko złudzenie. Wyglądałem trochę jak taki niedźwiedź na motocyklu z bajki Madagaskar. Licznik jest dość prosty. Na pewno muszę tutaj trochę więcej popatrzeć, przyzwyczaić się do kokpitu i do tego licznika z lat 90., jak wiele osób właśnie hejtowało i pisało, że to, czego zabrakło w tym motocyklu, to właśnie licznika wyświetlacza TFT, jak było to na przykład w Tigerze 900. Przyszła mi też taka refleksja na temat tego, że jeszcze nie tak dawno, gdy wchodziły liczniki wyświetlacze TFT na rynek do motocykli były doposażane, to ludzie mówili, że i ja też byłem tego zdania, że to już idzie w złą stronę. Że tracimy te klasyczne
zegary motocyklowe i ja też byłem tego zdania. Później przyzwyczaiłem się do liczników TFT, jakie na przykład były właśnie w Tigerze 900 i teraz, kiedy wychodzi nowy motocykl i z powrotem jest założony licznik, który rzeczywiście jest dość prosty, to znów pojawiają się głosy takiego hejtu, więc jakby te role się odwracają. Licznik jest czytelny, rzeczywiście mógłby być lepszy, no ale z drugiej strony nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo to już się stało. Może to będzie jakaś przestroga dla tych, którzy będą projektować ten motocykl i wprowadzać może w przyszłości jakiś lift, żeby rzeczywiście tutaj licznik zmienić. Tak naprawdę w całej gamie akcesorii jest do wyboru. Są 42 elementy. Można dokupić kufry, których aktualnie tutaj nie mam, ale pewnie pokażę Wam na przebitce. Kufry mają boczne 57 litrów i dodatkowo można taką wkładkę w kolorze motocykla dokupić na ten kufer. Kufry boczne są w pełni zintegrowane z 3 punktowymi mocowaniami, co sprawia, że nie wymagają dodatkowych stelaży. W zestawie są panele wypełniające, a kolorowe panele można dokupić osobno wśród akcesoriów. Przede wszystkim warto podkreślić, że ten motocykl w standardzie nie ma podgrzewanych manetek. My akurat mieliśmy ten plus, że nam na testy po Portugalii, gdzie temperatura wynosiła 10 stopni, dołożyli grzane manetki, więc mogliśmy sobie je testować, mogliśmy grzać ręce. W standardzie tego nie ma, więc jest to dodatkowe akcesorium, które należy dokupić. Tak samo dodatkowym akcesorium są osłony rąk, czyli handbary, wydech Akrapowicza oraz są jeszcze właśnie halogeny. Tak naprawdę na stronie producenta można wszystko znaleźć i tam doposażyć sobie ten motocykl, aby był jeszcze bardziej takim komfortowym i lepszym do turystyki motocyklem. Konfigurując Tigera Sport 800 można wybrać jeden z 4 dostępnych kolorów. Podstawowy, czyli grafit, safirowa czerń oraz opcję premium, za które należy dopłacić 500 zł. Jest to Caspian Blue, Phantom Black, Cosmic Yellow oraz Sapphire Black, który na żywo wygląda równie świetnie jak ten żółty. Jeżeli chodzi o kanapy, to mamy 2 opcje do wyboru. Komfortowa różni się wypełnieniem, jest twardsza i lepiej sprawdzi się w długich trasach, ale nie zmienia wysokości siedzenia. Jest też obniżająca, która zmniejsza wysokość siedziska o 25 mm, co ułatwia dostęp dla niższych motocyklistów bądź przyszłych motocyklistek. Lista dodatkowego wyposażenia to system monitorowania ciśnienia w oponach TPMS, pływające kierunkowskazy przód i tył, dodatkowe gniazdo zasilania, osłona silnika, osłona ramy, tankpad, osłona zawieszenia. No i teraz pozostaje pytanie, dla kogo jest Tiger Sport 800? Myślę, że jest to motocykl dla osób, które szukają uniwersalnej maszyny do sportowo-turystycznej jazdy. Tiger dzięki swojej geometrii i temu, jak się prowadzi, powinien idealnie sprawdzić się na dojazdy do pracy, jazdę wkoło komina, czy też dłuższe trasy. Może być to dobra opcja dla osób, które chcą czerpać radość z jazdy po krętych drogach, ale jednocześnie czerpią stabilność i wygodę na autostradach. Kwestią pozostanie też to, jakie odczucia będzie miała pasażerka siedząc jako plecaczek z tyłu na motocyklu. Czy rzeczywiście ta kanapa jest równie wygodna, jak to jest dla kierowcy? Tego nie udało nam się sprawdzić na testach, więc tak naprawdę trzeba będzie wyczekiwać pierwszych opinii początkiem sezonu, kiedy pojawią się pierwsi użytkownicy tego motocykla. Pod względem ergonomii jest to na pewno motocykl dla osób do 186 cm. Powyżej robi się już trochę ciężej i bardziej niewygodnie, czyli jak to było w moim przypadku, czyli 197 cm. Ja już tutaj wyglądam trochę jak przerośnięty orangutan i też te owiewki nie do końca sprawnie chronią mnie przed wiatrem. Choć wiadomo, oczywiście warto jest samemu przyjść do salonu, przymierzyć się, ocenić i zobaczyć, jak leży, dlatego też do tego Cię zachęcam, bo już w marcu motocykl powinien pojawić się w salonach, więc będzie taka możliwość. Od siebie na koniec chciałem Ci podziękować za to, że dotarłeś do tego momentu. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś. Zostaw też komentarz pod tym filmem, pisząc na przykład, jak Ci się podoba nowy Tiger Sport 800, a jeżeli planujesz jazdę testową tym motocyklem w tym sezonie, to daj koniecznie znać. Pozdrawiam.
Dzisiaj, nie ukrywam, tempo jazdy było dość szybkie, co też szybko zweryfikowało i mnie, gdzie jednak zostałem w tyle jako taki bardziej motocyklista, podróżnik, turysta. Ciężko dogonić tych, którzy non-stop na torach jeżdżą i na testy motocyklowe, ale starałem się i w którymś momencie już tak naprawdę na sam koniec złapałem rytm i za tym rytmem podążałem za nimi i szczerze powiedziawszy wyjeździłem się, bo ostatni raz motocyklem jeździłem aż wstyd się przyznać, było 4 miesiące temu, kiedy Tigera 900 odwoziłem do Łodzi. Przez ten czas na motocykl nie wsiadałem aż do dzisiejszego dnia i przede wszystkim pogoda nam dopisała, słońce wyszło i mimo, że był silny wiatr, to jakoś to w niektórych miejscach nie przeszkadzało. Jeździły się naprawdę przyjemnie i ogólnie ten dzień uważam za bardzo udany. A tak wygląda backstage. Sobie chłopy nagrywają.